Jak zaprojektować dom tani w utrzymaniu? Co zepsułem w moim projekcie? Dlaczego układ pomieszczeń decyduje o Twoich rachunkach? I po co przepłacać za wielką sypialnię? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym odcinku. Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak przebiegał u mnie proces projektowania domu i jakimi zasadami się kierowałem. Moje początkowe założenia zakładały budowę domu 120 do 140 m2 z kosztami eksploatacyjnymi ograniczonymi do minimum i kosztami inwestycji nie przekraczającymi budowy standardowego domu. Skoro eksploatacja ma być jak najtańsza, to naturalnym wzorem są budynki pasywne. Niestety, gdy zacząłem zgłębiać ten temat, okazało się, że koszt budowy takiego domu jest znacznie wyższy od standardowego budynku. Budżet miałem ograniczony, więc postanowiłem szukać innych rozwiązań, aby osiągnąć podobny efekt. Nie wiedziałem, czego potrzebuję. Budynek powinien tracić jak najmniej energii i pozyskiwać pasywnie maksymalną ilość energii z zewnątrz. Cały proces projektowania i doboru parametrów podzielmy na kilka części. Bryła i ułożenie budynku na działce. Żeby budynek był maksymalnie efektywny energetycznie i tani w budowie, to jego bryła powinna być zwarta i pozbawiona zbędnych elementów. Najefektywniejsze są budynki na planie prostokąta lub koła, jeżeli ktoś preferuje domy kopułowe. Bardziej skomplikowane kształty to droższa inwestycja i więcej przegród zewnętrznych, przez które tracimy energię. To samo dotyczy kształtu dachu. Najlepsze rozwiązanie to dach dwuspadowy bez dodatkowych elementów takich jak lukarnie. Ja wybrałem dach łukowy, dzięki któremu przy tej samej kubaturze mamy mniejszą powierzchnię przegród zewnętrznych, czyli mniejsze straty ciepła i mniejszą powierzchnię do ocieplenia. Kolejnym elementem, z którego warto zrezygnować, to balkon. Jest źródłem mostków termicznych oraz sporo kosztuje. Chociaż w moim domu daszek nad wejściem mógłby pełnić funkcję balkonu, a nie ma mostków termicznych. Kształt mamy omówiony, a jak ułożyć budynek na działce? Najlepiej kierować się ułożeniem względem stron świata. Nie każda działka daje nam taką możliwość, więc warto zwrócić na to uwagę przed zakupem. Mój dom jest ułożony ścianą frontową równolegle do drogi, bo to prawie idealny kierunek południowy. Od strony południowej zaplanowałem jak największą ilość przeszkleń dla zapewnienia zysków ze słońca, a od strony północnej przeszklenia ograniczyłem do minimum. Dodatkowo większość moich okien to fiksy, czyli stałe szklenie w ramie. Mają cieńszą ramkę i są tańsze. Kolejna część to układ pomieszczeń. Strona południowa ma większość przeszkleń i to właśnie z tej strony zlokalizowałem pomieszczenia strefy dziennej, czyli w moim przypadku jest to otwarta strefa z salonu z jadalnią i antresoli oraz kuchnia. Od strony północnej umieściłem pomieszczenia niewymagające dużej ilości światła, czyli sypialnie i pomieszczenia techniczne. Łazienki jako pomieszczenia ciepłe umieściłem w centralnej części domu, aby posiadały jak najmniejszy kontakt ze ścianami zewnętrznymi. Zazwyczaj jest tam wyższa temperatura niż w reszcie domu, więc lepiej, żeby to ciepło uciekało do innych pomieszczeń, a nie na zewnątrz. Tutaj pojawia się błąd w moim projekcie, a raczej kompromis, na który musiałem pójść. Pomieszczenia również układałem w taki sposób, żeby ograniczyć długość instalacji wodnej i kanalizacyjnej, o czym opowiem w dalszej części. Wynikiem tego w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki znalazła się spiżarnia, która jest najzimniejszym pomieszczeniem. Po prostu nie miałem jak inaczej tego ułożyć, żeby zapewnić bezpośrednie wejście z kuchni do spiżarni. Ściana dzieląca te dwa pomieszczenia będzie wymagała większej uwagi przy wykonywaniu paraizolacji i izolacji termicznej, ponieważ w łazience jest wyższa wilgotność, co razem z niższą temperaturą w spiżarni mogłoby doprowadzić do kondensacji pary wodnej na ścianie. Mam nadzieję, że finalnie nie będzie z tym problemu. Myślę, że taki układ pomieszczeń pomoże ograniczyć ilość energii, jaką potrzebuje budynek, przez pasywne zyski cieplne ze słońca, oszczędność na oświetleniu strefy dziennej i mniejszych stratach ciepła z łazienki. Kolejna część to ekonomia instalacji. Podczas planowania układu pomieszczeń warto zwrócić uwagę na pomieszczenia wymagające instalacji wodnej i kanalizacyjnej, czyli łazienkę, pralnię, kuchnię i pomieszczenie techniczne, skąd rozprowadzamy wodę użytkową. Rozrzucenie tych pomieszczeń w różnych częściach domu będzie skutkowało wyższym kosztem instalacji oraz stratami energii w transporcie ciepłej wody na większe odległości. Efektem tego jest konieczność montażu dodatkowej pompki obiegowej lub dłuższy czas, zanim z kranu popłynie ciepła woda. U mnie te pomieszczenia znalazły się w jednej części domu, tuż obok siebie, a łazienka na piętrze nad tą z parteru. Dzięki temu instalacja kanalizacyjna wyszła bardzo prosta i krótka.
Ostatnia część to ergonomia przestrzeni. Ta część będzie oparta na osobistych preferencjach mojej rodziny i pewnie każdy ułożyłby to inaczej. Ze względów ekonomicznych powierzchnię domu dla rodziny 2+2 ustaliłem na przedział 120 do 140 m2. Finalnie wyszło 129. Nie jest to zbyt duży metraż, dlatego przy podziale powierzchni na poszczególne pomieszczenia musiałem ustalić pewne priorytety. Pomieszczenia, na których nie chciałem oszczędzać powierzchni, to salon z jadalnią oraz kuchnia. Są to pomieszczenia, w których spędzamy najwięcej czasu, więc przestrzeń się przyda. Z kolei sypialnie zaprojektowałem jak najmniejsze. W sypialniach tylko śpimy, więc nie warto tracić powierzchni na te pomieszczenia. Jak widać, projektowanie domu wymaga pewnych kompromisów. Nie da się zbudować domu taniego w utrzymaniu z rozsądnym budżetem, bez pewnych ograniczeń. Na tym etapie budowy, gdy stoi sama konstrukcja ścian, wszystkie pomieszczenia wydają mi się za małe i zastanawiam się, czy nie trzeba było dołożyć 10 czy 20 m2. Ale wiem, że wraz z postępem prac wykończeniowych ta wizualna wielkość pomieszczeń będzie się zmieniać. Jak się wprowadzę i chwilę pomieszkam, to opowiem Wam, czy i do jakich pomieszczeń lepiej dołożyć kilka metrów. Co sądzicie o moim projekcie? Co zrobilibyście inaczej? Jaka powierzchnia domu jest Waszym złotym środkiem? Piszcie w komentarzach, bo temat planowania wymarzonego domu jest bardzo ciekawy i obszerny, więc warto wymienić się spostrzeżeniami. Dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek się podobał, to nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pozdrawiam wszystkich subskrybujących, ostatnio sporo Was tu przybyło. Cieszę się, że jest Was coraz więcej i że moje materiały się Wam podobają. Zapraszam Was również do wspierania kanału. Pomoże mi to w zakupie profesjonalnego sprzętu pomiarowego do zapowiadanych w poprzednich odcinkach pomiarów. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.